Cześć, witajcie serdecznie. Dziś opowiem co nieco na temat jak rozpoznać Polaka. Ale dlaczego ja mówię po polsku? Przecież ten kanał jest po angielsku. Dziś postanowiłem zrobić coś ekstra i dla małej odmiany będę nagrywał po polsku. Dlatego słuchaj uważnie, być może nauczysz się nowych słów. I pamiętaj o napisach, bo napisy są dostępne. Wystarczy kliknąć tylko w opcję i wybrać napisy angielskie. A zatem przejdźmy do tematu. Przygotowałem sobie tutaj małą ściągę. Będzie trochę humorystycznie, trochę stereotypowo, ale mam nadzieję, że ciekawie i rzetelnie. Zatem pierwszy punkt, jaki udało mi się znaleźć, to reklamówka z Biedronki. Zobacz to i zobacz tamto. Jeśli spotkasz kogoś z taką reklamówką, my mówimy na to reklamówka, ale też siatka, torba, to znaczy, że jest to prawdopodobnie osoba z Polski, bo dlatego, że Biedronka to sieć polskich sklepów, która jest bardzo popularna w naszym kraju, jest ogólnodostępna i relatywnie niedroga. Dlatego my między sobą często żartujemy, że jeśli ktoś ma taką reklamówkę, to z całą pewnością jest on Polakiem. Druga rzecz, także humorystyczna, to skarpetki i klapki. Czyli możesz zobaczyć to tu, albo tu. Na całym świecie rzekomo uznaje się, że ten rodzaj mody jest niezbyt elegancki i na pewno nie fashion. Fashion editorial. No ale cóż, przecież moda to kwestia indywidualna i każdy ma swój gust. Zatem jak to mówimy w Polsce, o gustach się nie dyskutuje. Być może jest to śmieszne, ale też praktyczne. No cześć kurwa, wiesz co kurwa, byłem tam, ale kurwa nikogo nie było. No i kurwa nie wiem co zrobić, no kurwa dzwonić tam czy co? Jeśli słyszysz taką rozmowę i co jakiś czas w twoich uszach pojawia się kurwa, to prawdopodobnie masz do czynienia z Polakiem. To fakt, jesteśmy ekspresyjni i często przeklinamy. Często jest to taki przerywnik w rozmowie. Jeśli pojawia się dużo emocji, to różnego rodzaju przekleństwa, a to szczególnie, które jest jednym z najpopularniejszych, pojawia się najczęściej. Kolejna rzecz, a właściwie taki mały stereotyp, jeśli chcesz posłuchać o innych stereotypach, to tutaj i tutaj są dwa odcinki na temat polskich stereotypów. Natomiast ten kolejny, który udało mi się znaleźć, to przesądy. Jeśli masz znajomego i jest to Polak, to prawdopodobnie wierzy on w przesądy. Może nawet nie tyle wierzy, co po prostu wspomina o nich. Czarny kot przebiega przez drogę? Trzeba się cofnąć, bo będzie nieszczęście. Nie podajemy ręki przez próg na przywitanie, bo to przynosi pecha. Unikamy liczby 13, bo ona także jest pechowa. I tak naprawdę, nawet jeśli w to nie wierzysz, bo ja staram się być racjonalistą i nie wierzę w przesądy, to i tak one pojawiają się gdzieś nad moją głową i co jakiś czas nieświadomie po prostu do tego wracam. Te rzeczy były takie trochę humorystyczne, to może teraz coś poważniejszego. Polaków poznasz po tym, że są odważni. I mówię tutaj o odwadze w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Kojarzysz tę sytuację, kiedy w internecie pewna szwedzka grupa pranksterów postanowili zrobić taki prank, gdzie jakaś osoba atakuje kobietę. Było to, o ile się nie mylę, na stacji metra lub stacji PKP. Napastnik atakował kobietę i zaczynał ją szarpać, a także jej ubliżać. Jedynie Polak zwrócił uwagę temu napastnikowi, złapał go tutaj za kurtkę, potrząsnął nim i powiedział mu kilka dosadnych słów. Vad fan gör du? Vad håller du på med? Hallå? Kan du vadå inte meningen? Kan du gå härifrån eller? Sluta på... Kurwa. Nej, men- Oj, tobie, kurwa. Przepraszam. Chill out. Kan du gå iväg? Sluta kolla på mig. Chill. Okay. You just film. You see the camera? Yes. It's just an experiment. Thank you for telling me. Thank you. Moim zdaniem taka postawa jest jednak godna naśladowania, nawet jeśli ten Polak był agresywny, to mimo wszystko ochrona kobiety jest dobrą rzeczą, prawda? I kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to pracowitość. Polacy są pracowici. Ja osobiście nie pracowałem nigdy za granicą, ale sygnały, jakie dostaję od ludzi, są takie, że Polacy, jeśli już coś robią, to starają się to robić dobrze. Niezależnie od tego, czy jest to prosta praca fizyczna, praca na budowie, praca przy remontach, czy jakieś zbiory owoców i warzyw. Jest to cecha, na którą faktycznie w Polsce kładziemy nacisk i od małego jesteśmy wychowywani tak, aby być pracowici.
Oczywiście pamiętaj, że nie wszyscy Polacy będą się zgadzać z moimi punktami i też każdy z nas jest inny, ale jest to kilka takich elementów, które myślę, że są dość charakterystyczne dla naszego narodu i dla Polaków. Dlatego dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych moich odcinków na kanale Let's Polish. Inne są w języku angielskim, ale być może nagram coś jeszcze w języku polskim. So see you next time in another Let's Polish.